Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelaw. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata, w którym dziś od strony Doliny Val di Fassa spróbujemy zdobyć Passo Sella, najpopularniejszą przełęcz Dolomitów. Sukces jednak jest pod znakiem zapytania, gdyż prognozy nie wróżą dobrej aury w górach. Partnerem serii filmów o Dolomitach jest blog Italia poza szlakiem. Poznajcie jego autorkę Magdę Ciach-Baklarz. Salve, sono Maddalena, cześć, jestem Magda, a to za mną co stoi to jest typowy holenderski rower, ponieważ ja kocham Włochy, bardzo często jeżdżę do Włoch, od 11 lat tworzę bloga o Włoszech Italia poza szlakiem, ale od pewnego czasu mieszkam w Holandii i na co dzień poruszam się właśnie takim pojazdem. W tym odcinku Ela i Darek, czyli Travelaw, zabierają Was w Dolomity, do Val di Fassa. I z tej okazji zaprosili mnie do tego, abym mogła podzielić się z Wami kilkoma małymi ciekawostkami. Mam nadzieję, że będą one ciekawym urozmaiceniem, jak zwykle perfekcyjnego materiału, który przygotuje Ela i Darek, bo oni zawsze robią super materiały. Na początek, jak zwykle, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami, które ukazują się średnio co 2 tygodnie. Celem dzisiejszej wyprawy jest Passo Sella, przełęcz oddzielająca od siebie dwie piękne doliny Dolomitów, o których liczne opowieści i fotorelacje zainspirowały nas do odkrycia tych niezwykłych gór. Jedziemy więc w tamtym kierunku dwiema dolinami. Najpierw Val di Fiemme, a potem od Predazzo do miejsca docelowego doprowadzi nas Val di Fassa. Trzymajcie kciuki, aby pogoda nie pokrzyżowała tych planów, bo prognozy na dziś nie są zbyt optymistyczne. Pozostańcie przy odbiornikach, by dowiedzieć się, czy nam się uda, bo my sami tego nie wiemy. Nasz pierwszy przystanek to miasteczko Cavallese, które już trochę znamy z poprzedniej wyprawy w te strony. I choć do dziś mamy przed oczami wiele tutejszych widoków, a nierzadko pejzaże czy pojedyncze kościoły, przy których kiedyś się zatrzymywaliśmy, to tym razem poświęciliśmy Cavallese nieco więcej uwagi. Oglądamy więc Borgo, czyli najstarszą część miasta, które zachowało swój dawny klimat górskiej wioski. Borgo ukryte jest przed oczami przejeżdżających, gdyż znajduje się poniżej głównej drogi. Zegareczek słoneczny jest na ścianie, piękny, jeden za nami, drugi jest na wieży. Oba są piękne, malowane i oba widać jednocześnie. To właśnie w takich wolnych od masy turystów miejscach wciąż można poczuć klimat prawdziwej Italii i jej słynnego Dolce Vita. To powolne życie, zgodne z naturalnym rytmem, a czasem też lokalny hałas. Za to na wskroś włoski. Czy słyszałeś kiedyś o czymś takim jak Desmontegada? Otóż są to bardzo ważne folklorystyczne święta w miejscach o wysokiej tradycji pasterskiej. Desmontegady polegają na uroczystym sprowadzeniu kóz, krów, które na zimę schodzą z wysokich alpejskich łąk, a te z nich, które dały w sezonie najwięcej mleka, są przepięknie przyozdabiane w kwiaty, wstążki, dzwonki i uroczyście się je wprowadza do wioski. Oczywiście to jest świetna okazja do tego, żeby zrobić dużą festę. Ludzie mają odświętne ludowe stroje, jest folklorystyczna muzyka, jest oczywiście mnóstwo jedzenia i picia. Bardzo Ci polecam. W Cavallese taka uroczystość odbywa się w połowie września, a w Predazzo na początku października. Także bardzo Ci polecam. Super imprezy, możesz wtedy spróbować świetne lokalne jedzenie. Warto chociaż raz coś takiego przeżyć. To tyle ode mnie. A dopo, ciao! Val lub Valle to po włosku dolina, a do nazw miejscowości w tym regionie często dodawana jest nazwa doliny. Ziano di Fiemme oznacza zatem Ziano w Val di Fiemme. Podobnie nasz kolejny przystanek, Pozza di Fassa, to miejscowość Pozza w Dolinie Fassa. A dodać warto, że Pozza oraz 5 innych okolicznych wiosek należą do I Borghi più belli d'Italia, czyli do najpiękniejszych w całej Italii.
Proszę pani, co tutaj się dzieje? Tu się dzieje piękno, po prostu jest niesamowicie. Zaczęła się niemiecka stylistyka, austriacka stylistyka, pięknie malowane domy. Jesteśmy w górskiej miejscowości, tuż za Predazzo. No i to są kompletnie inne Włochy, których do tej pory nie znaliśmy. Jesteśmy u podnóża, właściwie wjechaliśmy już w Dolomity i widać je przede mną, widać za mną. Jedne są ośnieżone, drugie już nie, ale są przepiękne. Długo czekaliśmy na te widoki i nareszcie są przed nami. Jesteśmy w gminie San Giovanni, a skoro zespół wiosek położonych u stóp masywu Catinaccio należy do najpiękniejszych w Italii, to chcemy Wam podsunąć pomysł na nieszablonowe poznawanie Włoch. Projekt I Borghi Più Belli d'Italia powstał w 2002 roku i wyszukuje włoskie miejscowości o szczególnej wartości historycznej, tradycjach i wyjątkowych lokalnych produktach. Aktualnie lista liczy 400 borgi. Podobne projekty istnieją w Hiszpanii, Belgii, Szwajcarii, a nawet w Japonii. Skupia je Światowa Federacja Najpiękniejszych Miasteczek i Wiosek. A pierwsi brytyjscy turyści dotarli w te strony pod koniec XIX wieku, co upamiętnia ten piękny mural. Im głębiej wjeżdżamy w dolinę, tym pogoda się pogarsza. Jest coraz mniej słońca, a kolejne fale deszczu źle wróżą tej wyprawie. Korzystamy z krótkich przejaśnień, by jeszcze cokolwiek obejrzeć w Canazei, skąd mieliśmy ruszać na przełęcz. Oglądacie kanał Travela. Jesteśmy w miejscowości w dolinie Val di Fassa. Planowaliśmy ten wyjazd od paru lat, tak naprawdę przekładając datę wyjazdu z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Szukaliśmy najfajniejszego okienka czasowo-pogodowego. No więc przyjechaliśmy. Jesteśmy w Dolomitach. Proszę Państwa, od kilku kilometrów, kilkunastu jedziemy dolinami Dolomitów. Gdzieniegdzie widzimy te przepiękne szczyty skalne, które wystają ponad lesiste granie. A resztę szczytów zasłaniają chmury i deszcz, i burza. I niestety Dolomity okazały się dla nas dzisiaj bardzo niegościnne. Skoro tutaj pada, wracamy do bazy. Zapomniałem wspomnieć o najważniejszej rzeczy. Jest tylko 14 stopni. Dzień dzisiejszy się rozpoczynał. Przepiękny błękit na niebie. Ruszyliśmy w drogę. I oto, co nas spotkało. Siedzimy w bluzach. A dodajmy, że bluzy musieliśmy tutaj na miejscu kupić, bo okazało się, że pogoda wcale nie jest taka słoneczna włoska. Nie tym razem, nie w tym roku. Leje w tej chwili niemożebnie, nie możemy wyjść z samochodu, ani nawet obejrzeć tej miejscowości o niewymawialnej nazwie. Pokonani przez pogodę, w drodze powrotnej do bazy zatrzymujemy się w Moenie. Te strony są mniej popularne latem, za to zimą przeżywają prawdziwy najazd narciarzy z całego świata. Co ciekawe, to właśnie w pobliskim Predazzo w 2013 roku odbyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, po czym pamięć wciąż jest tu żywa, bowiem wszędzie widać logo tamtych sportowych zmagań. Ale to nie koniec sportowych wiadomości. Już za 2 lata w dolomickich dolinach wokół Cortina d'Ampezzo odbędą się zawody w ramach 25. Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Skoki narciarskie znowu ugoszczą skocznie Predazzo w Val di Fiemme. Wiodącym sloganem igrzysk będzie włoskie Sognando Insieme, czyli śnić razem. Warto też dodać, że w tych właśnie dolinach rozgrywały się specjalne odcinki górskie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. T0 gościnnie powitało nas słońcem. To urocze miasteczko, jednocześnie przykład miejsca, w którym minęliśmy jedynie kilka osób siedzących w kawiarniach lub na skwerach.
Ciekawostką, z którą spotkaliśmy się na kościołach niemal w każdej wsi, były bardzo duże freski przedstawiające człowieka niosącego na ramionach chłopca. Okazało się, że to pochodzący z terenów obecnej Turcji święty Krzysztof, patron podróżników, który na aureole świętego zapracował przenosząc pielgrzymów przez rzekę. Według legendy był olbrzymem o niezbyt ładnych rysach twarzy, stąd czasem przedstawiany jest jako człowiek z głową psa, zaś chłopcem na jego ramieniu miał być Jezus. W naszych filmach staramy się pokazać Wam, że choć Italia słynie z bardzo popularnych i turystycznych miast, takich jak Pisa, Rzym czy Wenecja, to oferuje też tysiące miejsc wciąż mało znanych i niezadeptanych. Większość zorganizowanych wycieczek dowozi turystów do zatłoczonych atrakcji, gdzie wszyscy robią sobie identyczne zdjęcia i kupują identyczne chińskie magnesy. Wystarczy jednak skręcić w boczną drogę i wejść do małego Borgo, by doświadczyć Italii wolnej od głośnego ostatnio overturyzmu. Ten sposób zwiedzania wymaga niezależności, zorganizowania lotu, auta i zakwaterowania, ale oglądając nasze filmy widzicie, jakie to proste i że daje znacznie więcej satysfakcji niż wycieczki z biurem podróży. W tym aspekcie nasz kanał jest podobny do bloga Magdy, gdyż i my poszukujemy dróg mniej uczęszczanych i widoków, które mamy tylko dla siebie. Oglądacie kanał Travela. Serwus. Dzisiaj krótka ciekawostka natury kulinarno-geograficzno-historycznej dotyczącej Doliny Val di Fassa, a konkretnie bardzo długiej tradycji produkcji masła. Otóż mieszkańcy doliny z uwagi na jej izolację geograficzną byli zmuszeni do samowystarczalności, ale ponieważ mieli pod bokiem wspaniałe alpejskie łąki, ich krowy mogły się spokojnie paść, a oni mogli produkować doskonałej jakości masło. To masło było nie tylko najważniejszym elementem ich diety, ale także narzędziem handlu, ponieważ mogli wymieniać masło na te towary i na te produkty, których samodzielnie nie mogli wyprodukować ani wyhodować. Masło przechowywano w takich specjalnych drewnianych formach. Były też takie małe drewniane pudełka, które ułatwiały zarówno transport, jak i porcjowanie masła. Wszystko możecie zobaczyć w Muzeum Historii Londyńskiej, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Jedźcie tam, obejrzyjcie, dowiecie się jeszcze więcej o historii produkcji masła. Dzisiaj dajemy drugą szansę Dolinie Val di Fassa. Jedziemy oglądać Dolomity od południa, czyli to jest wjazd w Dolomity najbliższy naszej bazie. Strasznie się trzęsie. Póki co jest piękne słońce, troszeczkę przymglone powietrze, ale nam to nie przeszkadza. Mamy nadzieję, że dzisiaj Dolomity pokażą się w pełnej krasie. Jak będzie dobra pogoda w miejscowości Canazei, to wjeżdżamy gdzie? Na przełęcz. O, ciekawa rzecz. Często tunele robione są pod miasteczkami. Właśnie w tej chwili wjeżdżamy w taki tunel. Mijamy miasto. Znowu jesteśmy w Canazei i wydaje się, że tym razem mamy szansę osiągnąć cel naszej wyprawy, czyli Passo Sella, uważaną przez wielu za najpiękniejszą przełęcz Dolomitów. W Canazei znajdujemy ślady cesarskiej pary Habsburgów, Franza Józefa i księżnej Sisi, którymi lokalsi lubią się chwalić. W kolejnych dniach nieraz jeszcze ich zobaczymy. Tu widzimy ich wizerunki na wykuszu wielkiego hotelu w samym centrum miasta.
Tutaj warto zatrzymać się na chwilę, by poznać lokalną kulturę. Otóż Val di Fassa to jedna z 4 głównych dolin zamieszkanych przez społeczność ladyńską, która jest spadkobiercą języka, zwyczajów i tradycji ludów, które pierwotnie zamieszkiwały te strony. W tych właśnie dolinach językiem ojczystym, czyli tym, którego człowiek uczy się jako pierwszego i którego od początku używa w domu, jest ladyński. Gdy więc spytać miejscowego, kim czuje się bardziej, Włochem, Austriakiem czy Tyrolczykiem, to odpowie, że żadnym z nich, bo jest Ladynem. W wielu miejscach zobaczycie zatem ośrodki ladyńskiej kultury, instytuty języka ladyńskiego i muzea poświęcone tej kulturze. Ku naszemu zdumieniu to także w Canazei poznaliśmy parę przemiłych widzów naszego kanału YouTube, co sprawiło nam sporo radości. To pierwsze tego rodzaju spotkanie w naszej karierze. Gorąco pozdrawiamy Podkarpacie. Jeżeli będziecie w miasteczku Canazei lub innym w okolicach masywu Sella, to ogromnie Wam polecam zrobić Sella Rondę, czyli trasę dookoła masywu Sella, który prowadzi przez 4 doliny. Jest to Val di Fassa, jest to Val Gardena, Alta Badia i Arabba. Koniecznie zróbcie to zimą na nartach, tylko bądźcie na stoku bardzo wcześnie, już o 9, żeby zdążyć to zrobić, ponieważ zajmuje to cały dzień. Możecie zrobić taką Sella Rondę albo zgodnie ze wskazówkami zegara, wtedy jedziecie szlakiem pomarańczowym, albo przeciwnie do wskazówek zegara, wówczas wybieracie trasę zieloną i to jest bardzo ważne, żeby trzymać się tych kolorów, żeby się nie pogubić, ponieważ szlak jest na cały dzień, a kiedy zamykają już wyciągi, to może robić się nieciekawie, dlatego bardzo się tego pilnujcie. Latem, jesienią, wiosną możecie też zrobić to na rowerach. Bardzo Wam polecam Sella Rondę i w ogóle Dolomity są wspaniałe. To jest serpentyna numer 6. Tornante 6. 569. Tornante 7. Tam było 1580. Drodzy widzowie, poznajcie się. Dolomity. Widzowie, Dolomity. Dojechaliśmy w to miejsce, o którym myśleliśmy od dawna. Jesteśmy pomiędzy miejscowością Canazei a Selva Val Gardena na przełęczy i naszym oczom ukazały się tak przepiękne widoki, że zatrzymujemy się na każdym zakręcie i robimy milion zdjęć, ale tak naprawdę te zdjęcia chyba nie są w stanie nawet w odrobinie oddać tej wielkości, którą mamy przed oczami i tego piękna tych gór. Coś niesamowitego, naprawdę robi to mega wrażenie. Jest początek czerwca, a w Dolomitach wciąż leży śnieg. Co tu się dzieje? 2 zakręty, kilkanaście metrów w górę. Jest kompletnie inny widok i perspektywa. To się zmienia z każdym zakrętem. Właśnie nas minął miejski autobus. Kierowca, kierowcy, którzy jeżdżą tymi autobusami, muszą mieć stalowe nerwy i niesamowite umiejętności, bo te zakręty tutaj to są naprawdę mega serpentyny. W 2009 roku pasmo Dolomitów zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, o czym informują liczne tablice ustawione przy głównych drogach biegnących przez te doliny. Na Passo Sella można dojechać autem, motocyklem, a także rowerem, o ile macie tyle siły w nogach.
Oglądacie kanał Travela. Zrobiliśmy to, wjechaliśmy. Serce mi wali, nie wiem czy od wysokości, od zakrętów, czy też od widoków, które tutaj są dookoła i z wrażenia, ale jesteśmy na przełęczy Passo Selva, które łączy region Trentino z regionem Bolzano. A jesteśmy na wysokości 2244 metrów nad poziomem morza i jest bardzo ciepło. Jesteśmy dokładnie tutaj, Passo Sella. Z Passo Sella widać Sassolungo, widać Selle i widać Marmoladę. Wokół mnie wszędzie widać szczyty Dolomitów. Nie jesteśmy na górze, na żadnym ze szczytów, ale ja mam wrażenie, że stojąc tu mogę dotknąć nieba. Z tego punktu we wszystkich kierunkach rozciągają się zjawiskowe i niemożliwe do opisania widoki na ogromne masywy Dolomitów, Sassolungo i Sella oraz wiele innych ciągnących się aż po horyzont. A jako, że nie znamy słów, które w godny i właściwie majestatyczny sposób by te widoki opisały, to zostawiamy Wam trochę ujęć filmowych. Sami ocencie, czy warto tu przyjechać. Przy ogromie tych gór jesteś malutkim okruchem piasku i teraz widzimy, że góry naprawdę uczą pokory. Uskrzydleni i wewnętrznie wyciszeni wiemy, że musimy tu jeszcze wrócić. I to choćby jutro, zatem w kolejnym odcinku zabierzemy Was do Doliny Val Gardena. Te obrazy wciąż mamy przed oczami, choć patrzymy już na zupełnie inne rzeczy. Włosi o takich widokach mówią luoghi incantati albo spettacolo indimenticabile. Mawiają też stupendo, meraviglioso, che bello, fantastico i my w pełni się z tym zgadzamy. Nasza wyprawa swój finał znalazła przy pięknie położonym kościółku znajdującym się w miejscowości Castello Molina di Fiemme, tuż obok Cavalese, zatem zatoczyliśmy wielką pętlę. Jeśli chcecie widzieć więcej naszych filmów, to kliknijcie kciuka w górę, by YouTube wiedział, co Wam się podoba. Będzie nam też miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał. My jesteśmy Travela. A Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z Wami. Ciao!